Good morning. Prime Minister, dear Donald, what a pleasure to welcome you here in Berlaymont in your new and old capacity. As Prime Minister, times are challenging and your personal commitment and European experience will be invaluable for our European family. We have a lot of work ahead of us, and I'm happy that we can do this alongside with you. First, I welcome your commitment to put the rule of law at the top of your government agenda and your determination to address all the concerns that have been expressed in the last years by the European Court and by the Commission. I also welcome that you have taken the initiative for Poland to join the European Public Prosecutor Office. This is excellent news, first and foremost for Polish citizens, but also for European partners and European citizens. Second, we of course both share the aim to make progress on Next Generation EU. And I'm glad that we finally got the first payment request. We need to make up for lost time. And I look forward in particular to working closely together on addressing the milestones on judicial independence so that we can then proceed with the first payment. We will need to work hard, but in view of actions that you have taken so far and planning to take, I'm hopeful that together we can resolve these issues. For far too long, the concerns about the rule of law have hampered our capacity to help Poland modernize its economy and implement the twin transition, the green and the digital. In the meantime, I am glad to share good news on your Repower EU plan. The Commission is working to transfer to Poland €5 billion in pre-financing before the end of the year. This will help Poland to modernize its energy systems and decarbonization efforts. And indeed, the fight against climate change is the most essential priority for all of us. We need Poland on board. So let me finish by wishing you and your government full success, and rest assured that the Commission stands by your side. Pani Prezydent, droga Ursulo, bardzo dziękuję za te deklaracje, decyzje, za bardzo ciepłe słowa. Każdy, kto zna realia europejskie i nasze polskie, wie, że dawno nie mieliśmy w Brukseli tak lojalnego i tak serdecznego sojusznika polskich spraw, jak pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Justyna von der Leyen. Ale pozwolisz, droga Ursulo, że zacznę od podziękowania pod adresem tych, którzy włożyli najwięcej wysiłku w kwestię praworządności w Polsce. Bo przecież my, ciesząc się dzisiaj, że ta lawina decyzji ruszyła, że są pierwsze i to duże pieniądze, że polski rząd złożył wreszcie wniosek. Pamiętamy, że nie pieniądze były to najważniejsze, że chodzi o praworządność, chodzi o miejsce Polski w Europie, chodzi o nasze wspólne wartości. W Polsce nastąpiła zmiana, ponieważ polscy sędziowie, polscy adwokaci, polscy prokuratorzy i obywatele nigdy nie pogodzili się z łamaniem zasad konstytucyjnych, nigdy nie zgodzili się na Polskę bez rządów prawa. I każdy na tyle, na ile mógł, na tyle, na ile potrafił, dawał temu wyraz. Także jeśli dzisiaj mówimy o tym, że ten pozytywny proces ruszył,
że te wielkie europejskie, czyli nasze pieniądze zaczynają płynąć do Polski, to jest oczywiście decyzja Komisji, to są oczywiście starania, jakie podjął natychmiast nowy rząd, ale tak naprawdę głównymi autorami tego sukcesu są ci wszyscy w Polsce, którzy nie poddali się w tych staraniach i w tej walce, czasami wręcz walce o Polskę praworządną i o rządy prawa. Mój rząd złożył dzisiaj wnioski o płatność KPO. Tak jak Pani Przewodnicząca już powiedziała, do końca tego roku, no trochę można powiedzieć symbolicznie, pod choinkę dostaniemy te pierwsze 5 miliardów euro. To nie jest taki sobie prezencik. To są już teraz, od razu poważne pieniądze przeznaczone na naszą suwerenność energetyczną i postaramy się bardzo szybko i mądrze wydać te pieniądze. Jak Państwo wiecie, wpłynął także do mnie wniosek od Ministra Sprawiedliwości, dzięki któremu przystąpimy jak najszybciej po odpowiednich procedurach w polskim Sejmie i przystąpimy do Europejskiej Prokuratury. To ma znaczenie też zarówno jeśli chodzi o stan praworządności w Polsce i w Europie, ale to także jest sygnał, że my w Polsce bardzo serio traktujemy kwestię praworządności i rzetelnego, pod każdym względem rzetelnego wydawania środków europejskich. To także jest ten krok, który i Pani Przewodnicząca i ja oczekiwaliśmy po tej zmianie, jaka w Polsce nastąpiła, bo on też buduje zaufanie do instytucji prawa w Europie i w państwach członkowskich. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co zrobiła w niełatwych okolicznościach. Muszę powiedzieć, że kiedy jest dobra wola, kiedy jest wzajemne zaufanie, a w naszym przypadku możemy mówić też o osobistej przyjaźni, to oczywiście ułatwia pracę, ale kluczem było przywrócenie reguł praworządności w Polsce. Bez tego ani Komisja nie zdecydowała odbyć się na pierwsze wypłaty, ani ja bym Państwu i instytucjom europejskim mogli nie naprawdę. Także jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy umożliwili powrót naszej ojczyzny do rządów prawa. Dziękuję bardzo.